Witajcie, dzisiaj postanowiliśmy przenieść redakcję Top Gear do ciepłej Hiszpanii. Chciałem powiedzieć słonecznej, ale pojawiło się trochę chmur. Na szczęście mamy bardzo jasny samochód, Audi TTS, najnowszy model, który ma 310 koni mechanicznych. Dzisiaj sprawdzimy, jak radzi sobie na drodze i na torze. Samochód, który dostaliśmy na drogę, ma w wyposażeniu standardową manualną sześciobiegową skrzynię. Już zapomniałem, jak to dobrze, przyjemnie pozmieniać biegi samemu, bo ostatnio coraz więcej samochodów ma tylko i wyłącznie opcję automatu. Ale skrzynia działa bardzo precyzyjnie, ma wyjątkowo krótkie skoki i krótkie zestopniowanie. Można więc liczyć na to, że na każdym biegu przyspieszenia będą imponujące, no ale w końcu 380 Nm, do tego napęd na 4 koła seryjny, no i układ Audi Drive Select. Jeżdżąc po drogach publicznych, po takich normalnych drogach, wybieram tryb Comfort albo Auto, bo ten dynamic, ten najbardziej sportowy, tak go nazwijmy, jest trochę zbyt ostry. Auto trochę za bardzo się stara przypodobać sportowym gustom kierowcy, jest troszeczkę za sztywne, reaguje na pedał gazu trochę zbyt ostro. Tak sobie myślę, że ta TT jest takim pierwszym rywalem Porsche Caymana, przy czym Porsche, wiadomo, wszyscy traktują z wielkim szacunkiem ze względu na markę, natomiast o Audi TT mówi się, że to samochód dla fryzjera. Popatrzcie na mnie, ja nie znam zbyt wielu fryzjerów, ale myślę sobie, że gdyby każdy fryzjer mógł sobie pozwolić na taki samochód, to byłoby całkiem nieźle. W Niemczech Audi TTS kosztuje 49 000 euro. W Polsce cena jeszcze nie jest ustalona, ale szacuje się, że będzie to trochę ponad 200 000 złotych, 220, może 230, co oznacza, że 310-konny samochód będzie trochę tańszy niż nieco słabszy Porsche Cayman, a w dodatku ma napęd na 4 koła i dwa dodatkowe, małe, bo małe, ale jednak siedzonka z tyłu. Innowacją w tym samochodzie jest fakt, że Audi pozbyło się z tego miejsca ekranu. Nie ma już wyświetlacza nawigacji, multimediów, telefonu. Wszystko zostało przeniesione na tak zwany wirtualny kokpit przed kierowcę, tuż za kierownicą. To rozwiązanie pionierskie, innowacyjne. Wyświetlacz jest imponujący, naprawdę rozdzielczość jest fantastyczna, jednocześnie można mieć i ekran nawigacji, i obrotomierz, prędkościomierz, wskazania komputera pokładowego, no wszystko na jednym dużym wyświetlaczu. Jest tylko jeden problem. Jeżeli pasażer będzie nam chciał pomóc, na przykład wybrać cel w nawigacji albo wyszukać jakiś plik muzyczny, będzie musiał nam zaglądać przez ramię, a nie wszyscy to lubią. Nie mamy na drodze zbyt wiele czasu z tym samochodem, ale to dlatego, że spieszymy się na spotkanie z inną wersją TTS, ze skrzynią DSG, w bardzo wyjątkowe miejsce. Zaraz zobaczycie, gdzie będziemy. Przenosimy się teraz na tor Ascari, gdzie można wypróbować do maksimum możliwości nowego Audi TT w tej mocniejszej 310-konnej wersji TTS. Dwulitrowy silnik benzynowy z turbo i napęd na 4 koła. Tutaj mamy ten zestaw sparowany ze skrzynią DSG. Samochód brzmi świetnie, to naprawdę trzeba przyznać z dużym zaskoczeniem, chociaż wiemy doskonale, że to brzmienie jest pochodną tak zwanego aktuatora dźwięku. Cokolwiek miałoby to znaczyć, to oznacza po prostu tyle, że brzmienie, które mamy w kabinie, nie jest do końca naturalne, ale skupmy się na jeździe. Ostre hamowanie. Niestety hamulce nie są dobrą stroną tego samochodu. Po paru kółkach na torze czuć, że tracą swoją skuteczność. To jest chyba największy zarzut do
tej dynamicznej strony Audi TT. Niestety hamulce nie nadają się do takiego ostrego katowania na torze, żeby można było pokonywać tym samochodem kolejne okrążenia bez wpływu na skuteczność hamowania. Producent nie oferuje innych hamulców niż te, które są seryjne. Nie ma na przykład możliwości zamówienia sobie tarcz ceramicznych, które być może poprawiłyby tę sytuację z hamowaniem na torze, ale z drugiej strony, czy ktoś faktycznie będzie ten samochód zajeżdżać na torze? Auto jest tylko minimalnie podsterowne i to jest dobra wiadomość. Nie ma takiego wrażenia ciężkiego nosa, który gdzieś tam próbuje wydostać się na zewnątrz zakrętu. Układ napędu quattro, napędu na 4 koła pomaga troszeczkę szybciej pokonać zakręty, niekoniecznie obcinając moc, czy zabierając nam tę siłę napędową, chociaż no właśnie to był ten moment, kiedy elektronika doszła do wniosku, że sytuacja wymaga już trochę przycięcia przepustnicy, przymknięcia przepustnicy. Nie czuć tak bardzo ingerencji układu hamulcowego i to też jest dobra oznaka, bo nie ma nic bardziej wkurzającego niż terkoczący ABS, który włącza się bez naszej woli i wbrew temu, co chcemy zrobić. Auto bardzo posłusznie skręca. To jest naprawdę zaleta tej myślę niskiej masy i relatywnie nisko położonego środka ciężkości. To nie jest oczywiście klasa super samochodów. Zastrzeżenia można mieć do kształtu kierownicy, pomijając już kwestię tego, że jest spłaszczona u dołu. To przekrój tej kierownicy jest taki, jakbyśmy trzymali w rękach wyciśniętą do połowy tubkę pasty do zębów. Nie wiem, komu przeszkadzała okrągła kierownica, ale wolałbym bardziej tradycyjne rozwiązanie. Silnik bardzo płynnie, bardzo fajnie rozwija moc, aż do czerwonego zakresu na obrotomierzu, który jest oznaczony cyfrą 7. Od około 2000 obrotów czuć wyraźnie, że bardzo chętnie chce jechać. To jest na pewno duża zaleta turbodoładowania w Audi TTS. Natomiast precyzja dozowania tego gazu i dawkowania siły napędowej już nie jest tak dobra jak na przykład w podstawowym Porsche Caymanie, gdzie mamy ten naturalnie doładowany silnik bez turbosprężarki i możemy sobie milimetrowymi ruchami pedału gazu dozować obroty silnika i bawić się tym dźwiękiem, tym natężeniem mocy.